Ja mam jakiś warning low memory, jak zwykle. Tak, jak zwykle zaczynamy od problemów technicznych. Wojtek ma low memory, bo ma Maca i 64 giga to za mało. Czyli z problemami zaczynamy kolejny CTO Morning Brew. Tomek Onyszko, ja tutaj robię za rozprowadzającego. Mam dwóch ludzi, którzy wiedzą, co mówią, czyli Sebastian Gębski i Wojtek Ptak. No i dla tych, którzy nas ewentualnie widzą pierwszy raz i jeszcze nie zasubskrybowali, co powinniście zrobić, żeby mieć dobry poranek, to rozmawiamy tutaj o różnych rzeczach dookoła technologii, trendy, opinie, subiektywne, kontrowersyjne. Panowie, jeszcze jakiś przymiotnik? Interesujące przede wszystkim. I na czasie. I nasze. Więc jeżeli ktoś się nie zgadza, to zapraszamy do komentarzy. My tam się też nie zgodzimy wtedy, albo się odniesiemy w sposób negatywny. I będzie się kręcić. No dobrze. Dużo się dzieje, dlatego mamy o czym rozmawiać. Czując się trochę lamerem, porozmawiajmy o lamach. Tak? Wydarzenie tego tygodnia albo ostatnich tygodni to jest to, że w ogóle jesteśmy w trendzie AI. Trochę o tym rozmawialiśmy w ostatnich odcinkach. Nie da się od tego uciec, więc wszystkich ostrzegam, że jednak temat będzie wracał. Sebastian testuje najnowsze generatory tła przy każdym odcinku. Jak żeśmy myśleli o nazwie dla tej formuły, to już była szansa, że będzie się nazywała CTO Morning Gen AI. Gen AI. Ciekawe. Gen Brew. Gen Z. No okej, ale tutaj mamy faktycznie wydarzenie, bo wszyscy kojarzą modele, wszyscy kojarzą OpenAI, ChatGPT, każdy używa albo przynajmniej spróbował, patrząc na numery. A Facebook, czyli Meta, robi sobie inne rzeczy. Jakiś czas temu wypuścili swój jeden z modeli, Llama. To było o tyle ciekawe, że wypuścili go jako open source. Teraz wypuścili nowy, Llama 2. Już myślę o tym, jaki obrazek tu wstawić. I tutaj jest ciekawe. Po pierwsze, to jest model open source, a po drugie... W pełni open source, dodajmy. Tak, i to jest model, który pozwala na wykorzystanie komercyjne z gwiazdką. Tak? No i mamy dwa podejścia. Mamy OpenAI i dużych graczy jak Microsoft, którzy idą w zamknięte modele dostarczane jako usługę, i mamy Metę, która mocno idzie w publikowanie modeli open source i też całe community open source. Wojtek, i tu możemy dodać, że Meta weszła w ciekawe też współpracę, bo ten model został wypuszczony z kilkoma partnerami, z Microsoftem, z AWS-em, z Hugging Face praktycznie równolegle, więc można by powiedzieć, że na całym szerokim rynku pojawił się od lewej do prawej, chyba tylko właśnie w Google się nie pojawił. A to chodzi ci o to, że oni opublikowali model i ten model jest dostępny na infrastrukturze tych vendorów od ręki, tak? Czyli można go zamiast samemu uruchamiać, to można go od ręki można już korzystać z istniejącej infrastruktury. To nie jest reklama, jeszcze nie mamy sponsorów tych vendorów. Znaczy bo to jest szczerze... o tyle ciekawe, że oni, zobacz, poszli bardzo szeroko w samą współpracę, tak naprawdę szerokim wachlarzem, można powiedzieć. I faktycznie, na przykład, o ile byśmy tam mogli spekulować, że AWS i Microsoft to jest jakiś konkretny ruch biznesowy, no to na przykład Hugging Face jest to jednak takie typowe środowisko open source'owe dla ML-a, więc... No okej, ale masz OpenAI, który wypuścił GPT i ChatGPT i tak dalej, nie? I poszedł po prostu w model płatny, nie wypuszcza tego, jest to ich po prostu własny model. Masz innych, którzy robią to samo, oczywiście są tworzone i masz dużego gracza jak Meta, który robi to open source i jeszcze mówi, chcesz, to bierz komercyjnie. No właśnie, to dlaczego robią bierz i dziel? Albo chcesz, to bierz i konsumuj. Sebastian, widzę, masz opinię jakąś w twoim wzroku, to po prostu się jarzy. Wczoraj o tym myślałem i chyba wpisałem sobie z 8 czy 10 różnych powodów, no bo to jednak mimo wszystko będzie spekulacja. Dajesz, numer jeden. Ale zanim do tych powodów, bo jedna mała korekta, to nie jest tak, że tylko Meta sobie wymyśliła, że będzie open source'ować duże modele. Nie. To jest cała inicjatywa, są jakieś tam petycje, jest część ludzi, która po prostu myśli, że to jest ten kierunek, dzięki któremu ten tak zwany Gen AI będzie zdrowszy. Jest też część ludzi, która mówi, że to jest potencjalnie szkodliwe. Ja podlinkuję potem w komentarzach jakiś artykuł, pamiętam na ten temat, że w ogóle pójście w open source z AI to jest jak wypuszczenie puszki Pandory. Jest taka duża w miarę grupa ludzi, która tak twierdzi. Ale lecisz, 8 powodów, będę liczył. Więc tak, po kolei. Po pierwsze, jak coś wypuszczają, to jest duża szansa, że mają coś znacznie lepszego w zanadrzu, więc wypuszczają coś, co po prostu jest super, ale chcą sobie zrobić publicity. To jest taki pierwszy powód.
Drugi powód, który ja miałem wypisany, to jest taki, że oni już wiedzą, że nie w modelu jest value prop. Czyli chcą tak naprawdę wypuścić coś, a to value prop tak czy siak będą budować. Więc może tutaj chodzi o jeszcze większą popularyzację tematu. A dlaczego popularyzować? To w kolejnym powodzie. Być może chodzi im o to, żeby wypuścić modele, aby community, czyli ogólna siła brain power deweloperów na całym świecie, pomogła im rozwiązać problem, z którym oni się zmagają. Jakiś problem. Być może problem jakościowy, być może problem weryfikacji modeli. W każdym razie chcą wypuścić jakieś modele, żeby dać ludziom coś, na czym da się pracować. Co jeszcze mam? Być może chcą, aby community popchnęło do przodu coś, co nie jest budowaniem samych LLM-ów, tylko na przykład ich wzbogacanie, bo są już takie techniki jak techniki PEFT-owe, na przykład LoRa i tak dalej, które nie wymagają retrenowania całego modelu. I tu tak naprawdę pojedynczy deweloperzy, którzy pracują nad open source'em, są w stanie kolektywnie popchnąć rozwój tego typu technik do przodu. Tu już nie potrzeba do tego jednej na przykład mety, a w jednej mecie ilość deweloperów, którzy można nad tym pracować, jest ograniczona. W community ilość tych deweloperów jest większa, więc być może chodzi też o coś takiego. Nie wiem, czy to jest z tych powodów, które powiedziałem do tej pory, czy się z nimi zgadzacie, czy macie inne opinie? Opinie to ja zawsze mam. To wszyscy wiedzą. Już. Wiesz co? Tak, to są takie bardzo merytoryczne powody podałeś, nie? Ja może wrzucę taki trochę z boku inny i potem możemy wrócić do twojej listy, bo jeszcze zostały 4, o ile dobrze liczyłem. No bo dla mnie to jest, już w tej chwili mówimy o czystej konkurencji. Znaczy jest jedna rzecz, którą należy zauważyć, nie? Że wiesz, że Facebook czy Meta pokazało z tymi swoimi modelami Llama, że one nie muszą być duże i nie muszą być tak drogie w trenowaniu i tak dalej, nie? I to jest zmiana jakościowa versus to, co miało OpenAI i tak dalej. No ale OpenAI z Microsoftem i z innymi miał jednak first mover advantage, nie? No i teraz Facebook jakby wypuścił swoją wersję ChatGPT opartą o Llama, to nie miałby tego żadnego advantage w zasadzie, oprócz tego, że ma swoich użytkowników takich prywatnych, nie? Więc ja tutaj bardziej widzę ruch na open source, to jest ruch na usunięcie bariery w adopcji, tak? I ja bym miał jeszcze jeden punkt tutaj. Rozbudowując Tomek to, co powiedziałeś, ja myślę, że to jest jeszcze jeden ruch. To są spółki notowane giełdowo i Meta, wiemy dobrze, dała ogromną plamę, wiecie, i jeżeli chodzi o Metaverse. I nie wiem, czy to jest, Sebastian, w twoich punktach, ale ja patrzę na to też na tej zasadzie, że oni musieli skoczyć do przodu z czymś dużym, żeby odzyskać zaufanie rynku i zaufanie akcjonariuszy. Więc pokazując, że są w stanie rozgrywać karty na równi, wiecie, z Googlem i z Microsoftem, pokazują, że oni ciągle są w tym szeregu, tak? Czyli ten przysłowiowy fang, czy manga i tak dalej, tak? Czyli, że to cały czas istnieje. To jest, wiecie, jednak akcjonariusze to jest psychologia, tak? I oni rzucili się na Microsoft. Pamiętacie, że Google miał tą straszną prezentację, gdzie minus 6% po prezentacji poleciało. I teraz musimy zrobić show, żeby, wiecie, troszeczkę przymknąć drzwi metaversu i pokazać, słuchajcie, my cały czas jesteśmy w pierwszej trójce. Zanim dopuszczę Sebastiana, to niestety, ale mój mózg działa w ten sposób. Po prostu już zobaczyłem Zuckerberga ogłaszającego zmianę nazwy na Meta AI. Że... No, brzmi chyba lepiej. AI-verse. Znaczy tak, tego powodu nie miałem na liście, a się w sumie z tym zgadzam. Ja bym go nawet tak cynicznie trochę określił, że to tak w sumie niby open source'ują, ale chcą w tym open source'owaniu być na czele, żeby to open source'owanie było trochę po ich myśli. Ale dobra, to może ja jestem zbyt cyniczny. Okej, to wracając do tych jeszcze rzeczy, które mam na liście, chyba te będą trochę ciekawsze. Pamiętacie, jak to było z tym chatbotem Microsoftu chyba ze 2 lata temu, co wypuścili go i on zaczął bluzgać, albo go wychowali na faszystę, czy coś takiego? No właśnie, więc w tym momencie trochę te LLM-y są takimi blackboxami i my tak naprawdę korzystając z tego też średnio wiemy, czym to było trenowane i tak dalej. Więc wydaje mi się, że idąc w kierunku open source'owania, to trochę też jest tak, że budują pewnego rodzaju transparencję i potem powiedzą, no przecież my żeśmy jakby wypuścili, daliśmy wszystkim do testowania, jakby nawet będzie jakiś fuck up, to może jest większa szansa, że się to bardziej rozejdzie po kościach. Więc to też jest dla mnie jakiś powód. W ogóle też powód dla legislatorów.
Czyli to nie jest tak, że Big Tech zawłaszcza sobie dzięki, powiedzmy, większej dostępności do hardware'u, Big Tech zawłaszcza sobie dostęp do LLM-ów. Nie, Big Tech open source'uje, tak żeby wszyscy mieli równiejsze szanse. Więc być może w ten sposób trochę proaktywnie pozbywają się oporów ze strony legislacyjnej po prostu. A trochę wcześniej powiedziałem o tym value proposition, czyli że na chwilę obecną nie ma tego moata, czyli że każdy łatwiej może wejść, no więc w związku z tym, dlaczego właśnie tak czy jak nie wyopen source'ować tych modeli, to też jest jakiś tam pomysł. I na koniec końców mój ostatni pomysł, który miałem, to jest taki, że może oni rzeczywiście się trochę boją, że otworzyli puszkę Pandory i chcą, żeby dużo innych mądrych ludzi też na to spojrzało, a żeby była większa szansa, że jednak zorientujemy się w momencie, kiedy to zacznie się robić niebezpieczne. Ja myślę, że tutaj bym się do tego odniósł bezpośrednio, co mówisz, i jest na pewno w tym dużo racji. To jest ciekawe, bo to idzie w kontrze do OpenAI, który jest tak naprawdę closed AI, tak? Czyli garstka pewnie osób z Microsoftu ewentualnie ma dostęp do tego, co oni robią ze względu na oczywiście partnerstwo Microsoftu i OpenAI, ponieważ tak naprawdę Sam Altman cały czas podkreśla, że oni gradacyjnie wypuszczają kolejne wersje po to, żeby kontrolować, jaki impact społeczno-gospodarczy mają te modele. A Meta trochę idzie, wiecie, tak po całości, to my nie będziemy kontrolować jego wypuszczania, tylko wypuszczamy to, co uważamy, że jest fajne, gotowe, bierzcie i zobaczcie, co z tego jest. No dobrze, to ja wejdę ze swoim trochę punktem widzenia tutaj, to znaczy trochę już go powiedziałem, ale bo te powody, które Sebastian dałeś, to one są dobre, tak? To znaczy w szczególności ten ostatni jest dobry, taki znaczy ciekawy, bo to wiesz, wchodzimy w kwestię altruistycznych pobudek dużego big tech, nie? Albo odpowiedzialności społecznej. Okej, pewnie ona istnieje, ja nie mówię, że nie. Ale wiesz co, trochę to, co mówiłem z tym first mover advantage, bo dla mnie oprócz samego open source, to interesujący jest ten punkt, że oni pozwolili, bo pierwsza Llama nie była komercyjna, nie? Ta jest komercyjna z gwiazdką. Nie wiem, czy tam zwróciliście uwagę, że tam jest gwiazdka, która Pierwsza była tylko dla naukowców. Tak, a tu jest gwiazdka, która mówi, że do określonej ilości MUA, Monthly Active Users, nie? Czyli jeżeli jesteś Twitterem, to nie możesz, albo inaczej, musisz się ich spytać, nie? Ale jak jesteś małą aplikacją, cokolwiek, to możesz, nie? I to jest trochę differentiator pomiędzy OpenAI a Facebook w tej chwili, Meta, nie? No bo patrz, jak masz OpenAI, to masz OpenAI API, możesz się zintegrować i tak dalej, nie? A ty literalnie masz model, który możesz, i to jest następna taka rzecz, która się dzieje, wsadzić w swoją aplikację, nie? Bo to jest model, który działa de facto, jak nawet wam tam podsyłałem wczoraj chyba, na MacBooku możesz go ściągnąć, odpalić, wytrenować pod swoje potrzeby i tak dalej, nie? Więc według mnie Facebook tutaj idzie trochę w stronę tego, żeby to jest ich differentiator. Wypuszczamy model, który każdy może obsadzić w swojej aplikacji, może Microsoft będzie miał najlepszy czat, Office 365, wiesz, Copilot, cokolwiek, nie? Ale nasz model będzie siedział w tych wszystkich aplikacjach lokalnych. Z jednej rzeczy się może trochę wytłumaczę, bo powiedziałeś, że to altruistyczne pobudki big techów i tak dalej. Wcale nie uważam, że one są altruistyczne. Ja po prostu uważam, że oni przewidują shitstorm. Zwróćcie uwagę na dwie małe rzeczy. Pierwsza mała rzecz to jest te strajki, które się dzieją w Hollywood. Czy najpierw zaczęło się od scenarzystów, teraz dołączyli do tego aktorzy. To się rozkręca i to będzie miało wpływ. To będzie miało wpływ na... Wojna za jaj. Na duże, poważne biznesy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to też widać u nas w CE. A jakiś czas temu Brainly miało swoje ogłoszenie, chyba w tym tygodniu Preply miało swoje ogłoszenie. To są generalnie startupy, które działają w tak zwanym gig economy. Łączą ludzi, którzy chcą coś robić z tymi, którzy mają potrzebę na tą usługę. I do tej pory idea była taka, że właśnie chodziło o usługi, które wymagają jakiejś tam wiedzy i intelektualnej sprawności w jakimś temacie. Preply to akurat języki, a Brainly to tam, nie wiem, rozwiązywanie prac domowych, jakaś wspólna nauka. I okazuje się, no tutaj jakby ewidentnie value proposition polega właśnie na łączeniu tych ludzi, tych, co mają skilla i tych, co potrzebują skilla. I teraz co się okazało? Obie firmy ogłosiły, że zaczynają wprowadzać AI do swojej usługi. Co to oznacza w praktyce? No chyba trochę zabijają swojego value propa. Znaczy nie to, że zabijają, tylko podmieniają swojego value propa. A więc jak widać, te fundamentalne zmiany się dzieją i to będzie miało bardzo dramatyczny wpływ na dużo osób. Więc wydaje mi się, że to nie jest do końca tak, że altruistycznie te big techy działają, tylko już przewidują shitstorm.
Ja tutaj wskoczę tylko z takim przykładem do tego, co powiedziałeś, z którym akurat z wami też się dzieliłem, ale z innymi nie, że nie wiem, czy pamiętacie, MachineTurk, taka usługa, którą ma AWS, że możesz zlecić zadanie i ludzie je wykonują i generalnie przebadali, że ludzie, bo jak to działa, wrzucasz zadanie, płacisz 1 centa za rozpoznanie obrazka, ludzie rozpoznają, zwracają ci wyniki, nie? No i okazuje się, że ludzie, którzy obsługują MachineTurk, używają ChatGPT do rozwiązywania tych zadań, nie? Więc generalnie mamy full circle, zlecasz zadanie ludziom, ludzie używają automatu i zwracają ci to do tego, nie? Dobrze, wiecie co, jest na pewno, znaczy ja tutaj jeszcze dodam, że słuchajcie, jest na pewno wpływ, bo też Stack Overflow ewidentnie zanotował zanurkowanie o 16% chyba od początku roku, prawda? Ilości publikowanych treści. No to jest bardzo dużo, tak? To jest bodajże 1/6 praktycznie treści mniej. No i też pytanie, czego nie wiemy z badań, albo inaczej z raportów, jaka jest jakość tych treści, a ile z tych, które są postowane, są generowane przy pomocy LLM-ów i na przykład uczłowieczane, bo tam jest oczywiście, z tego Overflow mówi, że pracuje nad detekcją generowanych postów. Ja jeszcze chciałem tutaj na chwileczkę się zatrzymać i powiedzieć, że na jeden z następnych odcinków na pewno przygotuję takie podsumowanie bo staram się ostatnio skorzystać z 3 modeli, czyli porównać sobie Barda, GPT i Cloudę. Może dodam do tego Lamę 2 właśnie odpaloną na laptopie, więc postaram się coś przygotować. No i na pewno warto tutaj wspomnieć też, słuchajcie, o potencjalnym degradowaniu modeli, więc istnieje coś takiego i pierwsze badania się pokazują. Tomku. Dobrze, to zrobimy tak. No to mamy Lamę 2, zobaczymy jak ona się przyjmie, jak ona się rozwinie, tą konkurencję pomiędzy tymi vendorami. Z tego co rozmawiamy, to powody mogą być różne. Jeden z takich, który według mnie będzie miał jednak wpływ, to jest, bo taką miałem opinię, to uważam, że jest poprawna, nie? Ale będzie miała wpływ, to znaczy komodytyzacja tego, dostępność tych modeli embedded właśnie w modelach biznesowych, to co Sebastian powiedziałeś, to ja tak rzucę, już zaparkujmy ten temat i pociągnijmy go następnym razem, bo ja bym chciał tutaj pogadać o wpływie właśnie tych modeli i na biznesy typu SaaS, w ogóle na to, co powiedziałeś, nie? Czyli jak to wpływa tak naprawdę na ten biznes. To temat AI zaparkujemy na chwilę. Mamy przynajmniej 2 wątki do follow-up. Na AI świat się nie kończy. Mamy dalej jeszcze chmurę. W naszym CTO Morning niedawno rozmawialiśmy o różnego rodzaju raportach. Sebastian, podrzuciłeś, że HashiCorp wypuścił swój State of Cloud, a raczej Forrester wypuścił przygotowany dla nich State of Cloud. Ja go sobie przeczytałem, ale pytanie pierwsze do ciebie, dlaczego go wyciągnąłeś na wierzch? Dlaczego go wyciągnąłem? Ja mam jakąś słabość do HashiCorpa. Wydaje mi się, że oni czasami wypuszczają ciekawe rzeczy. Jeszcze jak zrobili coś z Forresterem, jeszcze jakąś metodologię do tego opracowali i zrobili to podobno po raz trzeci, no to stwierdziłem, że rzucę okiem. To jest raport, który jest ciekawy. Jest tam kilka ciekawych wniosków, powiedziałbym, które przynajmniej mnie zaintrygowały. Dużo tam jest multi-clouda. Ja i tu jakiś, powiedzmy, nie wiem, intencji HashiCorpowi nie przypisuję, natomiast kilka wniosków odnośnie tego multi-clouda, które z tego raportu wynikają, mnie zaskoczyły. Znaczy tak, może te wnioski, te numerki, one mogą być drive'owane jedną rzeczą. HashiCorp przyjął pewnego rodzaju metodologię oceny maturity od danej organizacji, jeżeli chodzi o cloud, w oparciu o to, z czego ta organizacja korzysta. Jak mocno z tego korzysta, co oznacza, że im więcej organizacja ma takich tak zwanych sophisticated tooli, Kubernetesów i kolejnych warstw abstrakcji on the top, to tym jest uważana jako high mature. Ja się szczerze mówiąc z tym nie zgadzam. Jak dla mnie to znaczy, że ona jest po prostu more complex, a to wcale nie znaczy, że jest more mature, bo czasami to simplicity jest w stanie rozwiązać problemy znacznie lepiej. Ale moim zdaniem z tego wynikają pewne implikacje. Jakie z tego wynikają implikacje? No właśnie takie, że tam wyszły naprawdę duże numerki, jeżeli chodzi o te firmy, które były tutaj surveyowane, odnośnie na przykład tego, że tam chyba 73% firm twierdzi, że multi-cloud już pomógł im zrealizować ich cele biznesowe, co jest ciekawe, takie bardzo mocne wiązanie tego multi-clouda z celami biznesowymi.
albo 19% jest on track, żeby on im pomógł te cele zrealizować. W ogóle tam chyba 53% firm twierdzi, że robi tego multi-clouda dla oszczędności. To co też jest taką, powiedziałbym tutaj, dosyć interesującą liczbą. Ja tu jeszcze dodam, że tak, bo ja pracuję w ogóle dla firmy, która działa w cloudzie, więc te opinie, które mówię konkretnie na ten temat, są jakby zupełnie prywatnie moje, nie są zderzane nawet z jakimś tam PR-owym przekazem na ten temat, więc to można je przypisywać ewentualnie tylko i wyłącznie mnie. Natomiast jak dla mnie te liczby są zastanawiające. Ja może to oddam wam głos, a potem wrócę jeszcze też do tego, jak ja widzę multi-clouda, w sensie kto idzie według mnie w multi-cloud i dlaczego nie do końca mi się to zgadza z tym obrazem z raportu. Dobrze. Twoja wypowiedź uzmysłowiła mi, że na naszym intro muszę dodać dwie rzeczy. Po pierwsze, że to są nasze opinie. Tak, to są nasze opinie. Po drugie, że muszę zatrudnić prawnika, żeby nam dał jakiś legal statement, który nas ochroni przed różnego rodzaju posądzeniami o to, że tam ruszamy rynkiem akcji czy coś takiego. Taką mamy siłę. Wiesz co, ja dlatego się spytałem, dlaczego wyciągnąłeś ten raport, bo ja go sobie przejrzałem, przeczytałem nawet. By the way, dla tych, bo nie każdy musi wiedzieć, HashiCorp to jest taka firma, która produkuje takie narzędzia, które pozwalają na zarządzanie chmurą w multi-cloud i one mają sens wtedy, jak masz multi-cloud, bo jak masz jedną chmurę, to naprawdę nie mają sensu. To znaczy, ja wiem, że się ich używa, nie, ale wiesz, znaczy mają, ale masz wtedy stack natywny i stack natywny przeważnie do jednej chmury pasuje lepiej, nie? Ale okej. Wiesz co, ja tak przeczytałem ten raport i miałem tylko jedną rzecz, że w szczególności jak doszedłem do wniosków na końcu, nie? I że tak pomyślałem, na mnie czasami mówią Mr. Obvious, ale ten raport jest, wiesz, wnioski są Mr. Obvious. Multi-cloud, musisz dobrze zarządzać, zająć się nauką ludzi i w ogóle przygotować się na to, nie? No to spoko, to tyle dowiedziałem przed przeczytaniem tego raportu, nie? Te rzeczy, które powiedziałeś, no oczywiście ten raport podlinkujemy, nie? Mnie tam zdziwiło to, że koszt jestem w stanie jeszcze zrozumieć, nie? Dlaczego? Bo znam sytuację, w której firma bierze sobie, wiesz, 2 vendorów albo 3, nie? I używa, krótko mówiąc, tego do negocjacji ceny i mówi, tak, to my w tym roku 70% workloadów przeniesiemy do tego vendora, nie? I literalnie tak firmy robią, nie? Że wiesz, tak samo nawet spotkałem się z firmą, która robi to na poziomie Workplace, nie? Czyli wiesz, mają 2 platformy Workplace, typu Office, coś tam, nie? I mówią, nie no spoko, jak nie dacie upustu, to suwak pójdzie tam, nie? Tak samo, wiesz, spotkałem się z tym, że firmy patrzą na to dokładnie pod tytułem, to ta platforma jest tańsza pod przetwarzanie danych, a ta ma lepszą wizualizację, to tu przetwarzamy, tu przerzucamy, tutaj mamy tańsze wizualizacje. Takie kombinacje już widziałem, nie? Tylko multi-cloud jest skomplikowany. Ja niestety popełniłem artykuł na blogu firmy, ale prywatnie też się pod nim podpisałem, że multi-cloud jest po prostu skomplikowany, nie? Więc jeżeli widzę taki procent adopcji, który oni tam podają, puk, nie? To się zastanawiam, what the heck? To znaczy, że albo te firmy używają takich rzeczy jak maszyn wirtualnych, tego typu rzeczy, albo Kubernetes, deployują je w różnych miejscach i po prostu mówią, że mają multi-cloud, nie? No bo to porozmawiajmy sobie, co to jest multi-cloud, nie? Jak mam maszyny w 2 różnych chmurach, czy ja jestem multi-cloud, nie? Bo tak rozdefiniowałem. Według tego raportu już tak. Tak. Więc to było dla mnie takie, to dokładamy complexity, to znaczy, że nasze maturity operations to chyba musi iść through the roof, żebyśmy jeszcze na tym mniej wydawali i oszczędzali, nie? A druga rzecz, która mnie naprawdę zdziwiła w tym, to jest, i tutaj wyraźcie swoje opinie, że multi-cloud poprawia security. I to, powiem szczerze, trochę mnie tak, ale jak? Wiesz co, jeżeli chodzi o to security, to oni chyba tak niewprawnie trochę sformułowali w tym raporcie, bo tam chyba teza, która miała być, to jest taka, że chyba kluczowym czynnikiem, który powoduje, że multi-cloud się uda, to jest to tak naprawdę to, że zainwestujesz odpowiednio dużo w security i tak dalej. Czyli to może być taki ewentualnie disruptor tego w ogóle przejścia w multi-cloud. Ale to oni tak niewprawnie sfrazowali. Ja myślę, że z tego co pamiętam, to oni przede wszystkim tam postawili na secrets management, access control, czyli tak naprawdę to są też ich produkty, tak? Czyli mówili, że to są główne czynniki, gdzie ten multi-cloud się powinien udać i być bezpieczniejszy z tego co... To swoją drogą ja zrobię mały wtręt, bo wrzucę to też potem.
bo jest taki pan Simon Wardley, wiecie, że ja tam czasami patrzę na to, co on tam produkuje i on ostatnio robił study na temat cyber security, nie? I tam była ciekawa rzecz, on w ogóle robi ciekawą rzecz w tej chwili, porównuje wyniki swojego study z przewidywaniami analityków i z przewidywaniami dwóch modeli, ChatGPT i Barda, jeżeli chodzi o poziom inwestycji i zainteresowanie tematu i nakłada to na wspólną oś, nie? Jest, wiesz, więc ma takie coś typu, na co patrzy jego grupa kontrolna, na co patrzą analitycy, co modele AI mówią, że ludzie piszą, nie? I na przykład te rzeczy, które są w tym, to co powiedziałeś przed chwilą, Wojtek, to one są na najniższym poziomie w tej chwili, jeżeli chodzi o tak jakby poziom zainteresowania grupy kontrolnej, czyli ludzi, którzy faktycznie to robią, nie? To trochę wygląda tak, jakby oni już doszli do wniosku, to już ogarnęliśmy, z czym ja się osobiście nie zgadzam, ale okej, nie? No to Sebastian, to może ciebie pociągnę. To jeżeli multi-cloud to jaki, albo w ogóle dlaczego według ciebie ten raport ma sens i firmy w to idą, nie? Mhm. Jak dla mnie, jeżeli chodzi o multi-cloud, to osobiście z tych obserwacji, które mam, on ma wtedy sens, jeżeli twój biznes cię do niego trochę zmusza. Czyli na przykład masz jakiegoś SaaS-a, ale ten SaaS jest B2B i masz klientów, którzy są duzi i oni są już w chmurze obecni i tak naprawdę ty potrzebujesz spinać swoje rozwiązanie z ich rozwiązaniami i po prostu potrzebujesz, żeby twoje rozwiązanie było na przykład deployowalne w ich chmurach. To wtedy z definicji twój cloud posture jest definiowany tym, czego chcą twoi klienci. A więc to jest taki pierwszy przykład. Drugi przykład. Mówisz o takim SaaS, który ma wersję, którą deployujesz faktycznie dla klienta w jego środowisku. Tak. Gdzieś na przykład jakieś biznesy ściśle regulowane, jakieś rozwiązania bezpieczeństwa, jakieś antyfraudy, tego typu rzeczy. No, przyjmuję, bo nawet kojarzę po prostu przykłady banków, właśnie tych takich white label software'u do banków, nie? I one generalnie mają deployment na każdą chmurę, bo tak wymaga rynek. Drugi case to jest taki case, w którym mamy bardzo drakońskie wymagania, jeżeli chodzi o albo high availability, albo minimalizację latency. Czyli po prostu potrzebujemy tak naprawdę wykorzystać globalną infrastrukturę nie jednego cloud providera, tylko wszystkich. Mało jest takich case'ów, ale też są takie SLA. oczywiście. Jeszcze dodajmy, że jeszcze pewnie ważne jest SLA, czyli że nie może się zdarzyć, że jakiś data center im poleci. Tak, czy to wysokie high availability, dokładnie tak. Czyli tutaj potrzebujemy mieć na przykład ta firma potrzebuje mieć operacyjną zdolność do tego, żeby mieć jakieś tam hot resources do zbudowania gdziekolwiek w dowolnej praktycznie regionie dowolnego cloud providera i tak dalej. Znowu, takich case'ów tak naprawdę nie ma dużo. No i wreszcie trzeci taki poważny case, który ja widzę, to jest taki, że firma z jakiegoś powodu bardzo obawia się tego, że cloud provider się nią zainteresuje i potrzebuje być 100% cloud provider agnostic. Czyli potrzebuje jechać na jakichś open source'owych stackach, nie wiem, Kubernetes z ich platformą i tak dalej, takie z różnych powodów, z powodów jakichś konkurencyjnych, biznesowych i w tej sytuacji wtedy ona nie zaczyna od tego, że jest multi-cloud, tylko ten multi-cloud czasami jest konsekwencją, czyli skoro my już jesteśmy 100% cloud provider agnostic i zainwestowaliśmy w to i ponosimy koszty tego, to możemy teraz optymalizować właśnie szaflując się pomiędzy różnymi cloud providerami. To ja tutaj wejdę, dlaczego według mnie, słuchajcie, ten cloud jednak w dalszym ciągu jest ogromnie ciężki, bo tutaj się skupiliśmy na infrastrukturze, ale praca z multi-cloudem dalej jest bardzo ciężka i to nie tylko ze względu na security, na którym tutaj przede wszystkim infrastrukturze, na której się skupiliśmy. Ja bym powiedział z doświadczenia, że debugowanie systemów, które są rozproszone po kilku cloud providerach, jest niesamowicie ciężkie. Wymaga z reguły dodatkowego toolingu. Najprostsza rzecz. Wyobraźcie sobie, co to znaczy, wiecie, debugować system na produkcji, tak? Głównie mieć dobre narzędzia do logów, do analizy logów. I teraz musimy zrobić gdzieś jedno miejsce, które wrzuci te wszystkie logi w jedno miejsce i pozwoli nam zdebugować. No, chyba że są scenariusze, tak jak Sebastian powiedziałeś, że faktycznie mamy deployment per klient i chcemy mieć to oddzielone, ale jeżeli mamy tą firmę, która na przykład chce mieć zasoby na całym świecie, to ja bym powiedział, że z mojego punktu widzenia cięższe od security jest tak naprawdę później utrzymanie tego w ruchu cały czas. No właśnie, bo ja mam w głowie taki case takiej firmy, którą możecie kojarzyć, nazywa się OutZero, teraz chyba Okta już po przejęciu, nie? I oni nawet opisali to, bo oni budują, co robi OutZero, a teraz Okta,
buduje soft do tożsamości, nie? Czyli robią prowajdera tożsamości po to, żebyś integrował sobie zarządzanie. Access management. Tak, access management i tak dalej jako SaaS. I oni budowali to na multi-cloud, czyli mieli tak, że ich soft był zbudowany w taki sposób, że działał równocześnie na jednym prowajderze na A, czyli AWS i drugim prowajderze na A, czyli na Azure, nie? No i w końcu po iluś tam iteracjach oni zmerdżowali to i poszli tylko już w jedną i wybrali akurat AWS, nie? I jaki był ich powód? Był powód taki i dla mnie to jest największy problem, w szczególności jak idziesz to, co ty Wojtek powiedziałeś, nie? Czyli wychodzisz poza czystą infrę, bo krótko mówiąc oni ruszali się w tempie, które było dyktowane najniższym wspólnym denominatorem obu chmur i ich możliwością abstrakcji tych denominatorów, nie? Czyli jeżeli AWS miał taki feature w DNS-ie, a Azure go nie miał, nie? To generalnie używali tego, żeby działało na dwóch, nie? No i doszli do wniosku, że krótko mówiąc ich to spowalnia i klienci mówią wszystko ale przechodzimy na jednego, nie? Więc dla mnie zawsze multi-cloud to jest pytanie dlaczego, co z tego będziesz miał i właśnie jak obchodzisz te rzeczy, bo to co Sebastian powiedziałeś to jest prawda, nie? Jeżeli ktoś chce być niezależny od vendora, mieć możliwość wyjścia też i tak dalej, nie? No to pójdzie we własną infrę, ale jak budujesz własną infrę, w szczególności jakieś Kubernetes i tego typu rzeczy, nie? No to generalnie to jest, jednak ruszasz się wolniej, nie? Więc dla mnie największe zdziwienie faktycznie z tego było, ale to też może być jaka wygląda grupa kontrolna, to był ten procent firm, które mówiły, że są multi-cloud, nie? Trochę może brakuje tam definicji multi-cloud, bo to jest naprawdę wysoka rzecz, nie? To ja może właśnie... Może ja tylko szybciutko powiem, że tego nie było powiedziane w demografii, jaki profil firm, jeżeli chodzi o właśnie badanie, czy oni to rozproszyli sobie jakoś, bo tam mamy tylko wielkości firm, mamy powiedzmy regiony, z których te firmy pochodzą, rodzaje industries, natomiast nie ma faktycznie jakiejś dodatkowej specyfikacji. Istnieje jest szansa, że wylosowali własnych klientów na własne narzędzia, którzy faktycznie korzystają z multi-clouda. Wylosowali. To może tak, wbiję swoje, bo zapytałeś wcześniej Tomek odnośnie tego, jakie są moje wnioski z tego raportu. Więc pierwszy wniosek to jest w sumie, zgodzę się tutaj z tobą, że w ogóle bez sensu jest używanie takiego terminu jak multi-cloud, bo multi-cloud znaczy bardzo wiele różnych rzeczy. Czyli co, jeżeli na przykład mamy wszystko na Azurze, tylko akurat stwierdziliśmy, że CDN-a to jednak chcemy z AWS-a z jakiegoś powodu, to co to jest multi-cloud? No podejrzewam, że tak, według tej definicji tutaj, a to jest bez sensu. Inny przykład takiego drastycznie innego scenariusza to jest tak zwany best of breed, nie? Czyli na przykład jedziemy wszystko od danego cloud providera, ale strasznie nam się podoba jakaś hostowana baza danych, nie wiem, jakiś CockroachDB czy cośkolwiek innego. Często widzę data właśnie, nie? Mamy dane w AWS-ie, a na przykład Power BI z Microsoftu. Tak. I to też jeszcze tutaj ta powiedzmy w języczek uwagi, on się różnie może przesuwać w różnych kierunkach. No i znowu, teraz trzeci scenariusz to jest taki scenariusz, gdzie rzeczywiście ci nasi cloud vendorzy są replace'owalni. Czyli na przykład uruchamiamy kontenery i chcemy je uruchamiać w ten sam sposób w 3 różnych miejscach. To jest znowu inny flavor multi-cloud. Także uważam, że ja to nazywam cloud posture i brałem udział w definiowaniu kilku różnych strategii cloudowych, więc jak dla mnie używanie tego jednego terminu jest po prostu mylące i czasami szkodliwe. I drugi wniosek jest taki, że tam się też przewija, akurat o tym żeśmy mało dzisiaj powiedzieli, mało się też przewija, że mimo tego, że klimat ogólnie ekonomiczny jest taki, jaki jest, wszyscy tną koszty i głównie też tną koszty cloudowe, one były w pierwszej kategorii do cięcia, to nagle się okazało, że może nie prawie wszystkich, ale u większości te koszty jednak poszły w górę i tam chyba 94% firm dalej twierdzi, że jeszcze te koszty cloudowe może jak najbardziej obciąć, bo są do obcięcia. To też mimo wszystko było pewnego rodzaju zaskoczenie. Moja praktyka mówi, że są do obcięcia. Koszty poszły w górę też swoją drogą, to tak wy możecie nie wiedzieć, nie wiem jak jest w innych chmurach, ale na przykład Microsoft podniósł po prostu ceny, tak? I niektórzy doszli do wniosku, że będą płacić, a niektórzy doszli do wniosku, że budżet mają taki jaki mają i na przykład obetną te 10% i Microsoft podniósł te ceny w Europie, nie? Więc to też zależy, nie wiem jak inni vendorzy, nie sprawdzałem. No dobrze, to taki jest stan chmury, to trochę zmienię temat, ale w pobliżu dalej, tak? Bo mamy vendorów chmury takich jak tam tych, co wymieniliśmy na A i A. Ja zawsze mówię, że 3 głównych vendorów jest na A i wtedy wszyscy, ale gdzie jest Google? No tam, gdzie jest, nie? Przepraszam wszystkich z Google'a za wtręt, udało się. Ale mamy też takich vendorów, którzy powiedzmy, no nie mówmy starych, ale na przykład jest IBM, tak? I o IBM chciałem was zahaczyć nie w kontekście chmury,
ale taki ruch się wydarzył, który ja tam gdzieś zaobserwowałem. IBM przyjął taką firmę Red Hat jakiś czas temu. Tak? Red Hat co robi? Linuxy. Też robi OpenShift, ale to się wiąże według mnie z tym, nie? Ale no i Red Hat to był flagowy Enterprise Linux, open source i tak dalej. Tam się kilka dystro zbudowało na tym. I co zrobił IBM? Zakręcił kurek z kodem. Tak? Czyli powiedział, mamy dość utrzymywania kodu, na którym inni robią biznesy, zmieniamy politykę, no i no właśnie. I skąd taki ruch i wasza opinia na ten temat, jeżeli macie? I ostatnie marzenia na temat, wiecie, pięknego open source'u powolutku, może nie ostatnie, ale odpływają po kolei w siną dal. Wiesz co, to tutaj zanim jeszcze wejdziemy w opinię, bo wiesz, jest open source i jest enterprise, nie? Bo teraz ustalmy sobie, na czym Red Hat zbudował biznes. Red Hat zbudował biznes na tym, że wszyscy kochają open source, ale w firmach enterprise musisz mieć dobry support, utrzymanie, warranty, deployment, zarządzanie i tak dalej, nie? I to jest ich biznes tak naprawdę, nie? Właśnie ja to wczoraj się trochę doktoryzowałem z tego, co się tam wydarzyło, bo to się zaczęło od małej dramy, która wyszła od ludzi z Oracle'a, którzy napisali taką odezwę, że oni mają swojego Oracle Linux i trochę skrytykowali, odnieśli się do tego ogłoszenia IBM-owego czy też Red Hatowego. I powiem szczerze, że ja mam takie trochę mixed feelings odnośnie tego. Bo co się tam wydarzyło? To, co się wydarzyło, to właśnie, tak powiedział Tomek, zamknęli dostęp do kodów źródłowych. I dlaczego? Argumentowali to tym, że no muszą z czegoś płacić tym deweloperom, którzy tworzą dodatkowy software, dodatkowe pakiety, dodatkowe elementy, za które płacą te osoby, które licencjonują, to znaczy te firmy, które licencjonują RHEL-a, czyli Red Hat Enterprise Linux. I to z mojej perspektywy to trochę prawdy jest po jednej i po drugiej stronie. Ja wiem, że to tłumaczenie Red Hata jest takie trochę naiwne, tam musimy płacić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zwróćcie uwagę, komu oni zamykają biznes albo komu oni zamykają, powiedzmy, jakąś ścieżkę rozwoju. No oni zamykają tak zwanym, chyba IBM nazywa to repackagerom, czyli tym, którzy po prostu biorą tego RHEL-a, który jest komercyjny i teraz wypuszczają jakby swoją wersję RHEL-a, czyli jeszcze ją czymś tam gdzieś wzbogacają. Czyli de facto, no w pewnym sensie, no, może użyję to słowa, żerują na tej pracy, którą mimo wszystko tam pewnie sporo tych inżynierów w Red Hacie robi. I teraz, dlaczego to źle działa na open source? No potencjalnie dlatego to działa źle na open source, że no ten ekosystem Linuxowy jest już i tak bardzo zdefragmentowany. Mamy bardzo dużo dystrybucji. Te dystrybucje jest dużym wysiłkiem dla twórców jakichś pakietów, twórców oprogramowania, na przykład obsłużenie wszystkich pakiet managerów. To wymaga naprawdę dużego wysiłku, żeby jeżeli te dystrybucje zaczną od siebie odpływać, żeby być w stanie być obecnym wszędzie. A jeżeli nie będziemy obecni wszędzie, to nagle się okaże, że będzie te flavory Linuxa jeszcze bardziej od siebie odpłyną i będą jeszcze mniej ze sobą kompatybilne. No ale z drugiej strony, no, tak to jest z produktami open source, że my żeśmy przez wiele lat mieli ten problem, że to był model, który się nie komercjalizuje w żaden sposób, czyli nie ma takiego value proposition dla firm, żeby w niego wchodziły. Ja wiem, że teraz możemy się tutaj wspierać, czy skoro z niego korzystają i tak same dla własnej potrzeb, to tak czy nie powinny go wspierać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dla mnie sprawa jest taka jednoznaczna. Wojtek? Bo ja mam swój punkt, ale może zatrzymam. Dajesz, no bo chętnie posłucham. Wiesz, to co powiedziałeś, bo według mnie są dwa aspekty tego. Jeden to jest open source, nie? I teraz, o ile pamiętam, ja nie siedzę mocno w open source, to znaczy korzystam, orientuję się, ale wiesz, nie siedzę tam w tych wszystkich dystro, właśnie dramach, kto jest kim i tak dalej, nie? Jeżeli się pomylę, ale wydaje mi się, że największym dystro o to opartym to jest CentOS chyba. Ale to możemy zaraz sprawdzić, w międzyczasie możecie googlnąć, ale tam pamiętam, że któryś, nawet w tym wątku, że któryś z nich powiedział, wiecie co, to jak was kosztuje utrzymanie tych deweloperów, to zacznijcie brać nasz kod, my go będziemy rozwijać, a wy bądźcie downstream, nie? Red Hat jakoś na to nie poszedł. Nie? Tak, nie dziwię się. Ja też się nie dziwię, ale właśnie, bo dlaczego? Bo według mnie oprócz wszystkiego dookoła open source, czy to jest RHEL i tak dalej, to tutaj jest to, że w jakim miejscu jest taka firma jak IBM, nie? Znaczy w nie najlepszym według mnie, moja opinia. Bardzo daleko z tyłu.
No zależy w czym tam mierzysz, nie? W Red Hacie są bardzo daleko z przodu na przykład, nie? Bo mają swoją kategorię. I ja widzę ten ruch jako kolejny ruch właśnie, znaczy według mnie IBM tylko dlatego przejął Red Hata, nie? W którymś momencie, bo według mnie to, co robi IBM w tej chwili, to taki trochę szerszy pogląd mój, może być zły, to cementuje sobie rynek. Nie? Bo IBM-owi nie poszło z chmurą, nie mają value proposition na chmurze, tak? Weszli za szybko w AI, na Watsonie wywalili się kompletnie, teraz robią restart z tego, co widziałem gdzieś tam Watson AI, nie? I generalnie te ruchy dookoła tego to jest cementowanie rynku, który istnieje i on jest duży, nie? Bo to jest duży rynek, RL, on-premises, data center i tak dalej. I to, co oni robią tymi ruchami, to jest to, że tak naprawdę zacementują sobie klientów na 20 lat do przodu. Nie? Bo jak ktoś w tym siedzi, to naprawdę wyjście z tego to będzie 20 lat do przodu, jeszcze jak pójdzie w OpenShift, tego typu rzeczy, zdeployuje to wszystko u siebie, nie? I ja patrzę tak na ten ruch bardziej, nie? Że to jest kolejny krok, który ja obserwuję, gdzie oni cementują rynek enterprise, tych klientów, którzy nie idą w chmurę albo z jakiegoś powodu ich trzymają u siebie, że nie będzie alternatywy za bardzo, bo to dusi alternatywy tak naprawdę, nie? Ja mogę powiedzieć, że tutaj bardzo się z tą zgadzam i tu wychodzi po prostu charakter firmy IBM i on odkąd pamiętam jest, słuchaj, taki niezmieniony, tak? I tutaj też możemy dać liczby do tego, co powiedziałeś, czyli ten cloud, który oni bardzo mocno cisnęli i powiedzmy wprost, IBM miał doświadczenie w budowaniu data center. Dla osób, które może nie wiedzą, jeżeli było się, nie wiem, 15-20 lat temu firmą typu Coca-Cola, bank, linie lotnicze, podnosiło się telefon do 2-3 vendorów data center, przyjeżdżali panowie, robili projekt pod tytułem robimy wam data center na przykład na całym świecie, i wypychali to swoim sprzętem, tak? I IBM był jednym z tych vendorów obok Della. I IBM teraz, jak sprawdziłem szybciutko przed naszym spotkaniem, market share ich clouda wynosi około 3%, więc im po prostu ta transformacja, powiedzmy wprost, się nie udała, a mieli wszystkie karty, żeby spróbować to zrobić. Tylko marketplace, o ile ja pamiętam, bo to osobny byśmy mogli zrobić rozmowę na temat, jak są liczone wielkości chmur, nie? Bo o ile ja pamiętam, to dane podawane przez IBM jako chmury obejmują te data center, które oni zarządzają on-premises. Nie? To jest tak, to pewnie wiesz, ukryte głęboko w jakichś dokumentach NDA między firmami i pytanie, ile na przykład z data center, z których korzystają inni prowajderzy, to jest sprzęt IBM-a też. Natomiast do tego, co mówiliście, ja bym powiedział, że to jest kolejny ten sam krok, który ja widziałem właśnie podczas transformacji cloudowej, czyli zwiążmy naszych klientów jak najdłuższymi licencjami, oni z nami zostaną, w tym czasie może nam się uda coś wymyślić. I dokładnie to samo było właśnie to 15-10 lat temu z cloudem. Te firmy powolutku jednak wychodziły z tego modelu własnych data centers, te transformacje powoli się kończą, czyli oni kupią sobie może kilka wiecie, kolejnych lat tutaj, no i pytanie, czy im się uda. Dotychczas według mnie im się nie udawało. Tylko czy to nie jest to, co robią też inne firmy w trochę innych sektorach? Weźmy na przykład Elastica i Elasticsearch. No, Elastic jest produktem open source'owym, a natomiast firma Elasticsearch ma swój pomysł na value proposition. Chce dodać na przykład narzędzia, które pomogą firmom w łatwiejszym utrzymywaniu tego, czy być może w jakiejś lepszej wizualizacji i tak dalej. Więc czy to źle, że IBM ma swój pomysł, czy tam Red Hat ma swój pomysł na to, żeby dodać ten value prop, który jest value propem konkretnie dla jakiegoś segmentu firmy, na przykład dla dużych enterprise'ów. No i teraz oni nad tym pracują, dodają nowe pakiety, czy chcieliby je open source'ować, czy chcieliby, żeby ktoś inny je repackage'ował i pod innym brandem to wypuścił. No my to możemy oceniać etycznie z różnych perspektyw, między innymi dlatego, że do tego CentOS-a, o którym wspomniał Tomek, który jest już praktycznie martwy, teraz tam jest chyba CentOS Stream i tak dalej, że to było trochę takie grom z jasnego nieba. CentOS przez długi czas był jakąś alternatywą do RHELa, został ubity, natomiast teraz znowu pojawiło się kilka nowych, powiedziałbym, klonów CentOS-a.
tam jest jakiś Euro Linux, Alma Linux, jeszcze jakiś trzeci, którego nie kojarzę. Ale fragmentacja, wiesz, dokładnie, fragmentacja na pewno ja stoję na stanowisku, że nie pomaga i Elasticsearchowi też to czkawką się w pewnym momencie według mnie odbije ten krok, który zrobili. Dobrze, wiecie co, ja chyba największą alternatywą, tak swoją drogą, dla tego całego modelu w tej chwili jest Ubuntu, znaczy chodzi mi o alternatywą dla Rela, nie? To może ja zawinę ten temat, bo on jest szeroki. Ja też podejrzewam, że ludzie, którzy siedzą bardziej w open source, wytkną nam masę błędów i w ogóle w myśleniu, ale jak ja bym miał i nasza opinia, to mogę ją użyć, albo moja. Bottom line jest chyba taki, że to Sebastian powiedziałeś na początku, nie? Że komercyjne modele open source mają problem, dalej się nie wydarzyły, nie? I prędzej czy później, bo teraz na poziomie małych projektów to działa, większych projektów czasami działa, ale jak coś wchodzi na poziom enterprise, używania szerokiego i tak dalej, to jednak to polega na tych komercyjnych vendorach dostarczających jakiś pakiet i value prop, nie? Z różnych powodów. Więc jeszcze jest jeden aspekt tutaj bardzo ważny, to może ja go dodam, że to, o czym zapominamy, nazywamy firmę, że buduje open source'owy produkt i go open source'uje, ale ta firma została zasidowana i ma inwestorów. I ci inwestorzy, wiecie, chcą zobaczyć ROI. Dobrze. Technologia, Sebastian, Evil Empire, Tomek, inwestorzy, Wojtek. To była nasza cotygodniowa porcja opinii, albo co dwutygodniowa opinii dookoła tego, co się dzieje. Panowie, z mojej strony fajna rozmowa, podsumowujemy sobie ją gdzieś tam, też wrzucę jakieś główne punkty. Dla tych, którzy oglądają, tam jest taki mały znaczek na dole, to jak kliknięcie sub, to dowiecie się, że wypuściliśmy coś nowego. Dla tych, którzy nas widzą powiedzmy rzadziej, mamy też podcast CDO Morning Coffee i takie rozmowy, które live robimy już na bardziej konkretne tematy. Linki znajdziecie na dole. No i co? Widzimy się za czas określony częstością wypuszczania odcinków. Dzięki bardzo. Trzymajcie się. Hej. Hej, hej.